Siema mordy, witam was bardzo serdecznie w materiale, w którym po raz ostatni w 2022 roku świecę wam swoją szpetną mordą. Z przyjemnością informuję, że właśnie rozpoczynamy sobie podsumowanie 2022, który na moim kanale zdecydowanie był najgrubszym rokiem. Z przyjemnością również informuję, że robimy dla was coraz bardziej dzikie rzeczy, no i nie da się ukryć, że realizujemy je coraz częściej w coraz dalszych zakątkach świata. Ty przeklęta babo z matematyki! 2 razy wykrakałeś, że kopy będę rował, że będę kopał rowy. 3. raz dzisiaj, co ja ci zrobiłem? Tabliczkę mnożenia umiem, procenty umiem, pieniądze umiem liczyć, a na chuj mi te całki twoje były. I rok ten kończymy naprawdę grubo, bo kończymy rozdaniem samochodu, który w budowie wyszedł blisko 800 000 złotych. Musiałem ją wziąć na ręce, bo jak ona słucha o tym, że rozdajemy CS-a, to się strasznie emocjonuje i nie może wysiedzieć. No, będzie dobrze. Trafi w dobre ręce, obiecuję. Kto z was jeszcze nie spróbował, to zachęcam, bo przy zakupie dostajesz zajebistą fotoksiążkę w formie takiego albumu z moimi opisami, która jest swego rodzaju jeszcze bardziej obszernym podsumowaniem tego naprawdę bardzo mocnego roku. No i oprócz tego dostajesz też oczywiście losy, które pozwalają wejść do gry o zgarnięcie CS. Podsumowując te akcje w nawiązaniu do tego roku, to szczerze i bardzo cieszy mnie to, że mogliśmy sobie pozwolić na to, aby nagroda, którą macie do zgarnięcia, była ponad 2 razy droższa od Nissana 352JZ, a cena wejścia do gry nie uległa zmianie o ani złotówkę. I myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie ten wstęp. Powodzenia! Jestem hardcorem. Cofnijmy się więc w czasie do stycznia. Wypadałoby pierw nakreślić, o czym gadamy, jakieś liczby, skala wielkości itd. W tym roku wypuściliśmy dla was 48 filmów. Łącznie wbiliście, uwaga, 62 miliony wyświetleń, a naszej armii przybyło 323 000 nowych subskrybentów. A teraz liczby, które ryją czerep, więc byku, skup się. 768 milionów minut, co przekłada się na 12,8 miliona godzin, a to przekłada się na 533 333 dni, które przekładają się na 1461 lat. Tyle w samym 2K22 łącznie poświęcono czasu na oglądanie moich filmów. Dla porównania, w 2021, który był dla nas na YouTubie również mocnym rokiem, było to o 617 lat mniej. Jak to w ogóle abstrakcyjnie brzmi. No takie tam 617 lat więcej poświęcono na oglądanie moich filmów. 2022 był już właściwie wolny od pandemicznych obostrzeń, w przeciwieństwie więc do poprzednich lat mogliśmy pójść po bandzie i tak też się stało. Jak pewnie widzicie na ekranie, wprowadzamy innowacje do tematu podsumowania roku. Czegoś takiego jeszcze nie było, więc rozsiądźcie się wygodnie i powspominajcie razem ze mną. Zaczęliśmy startem składania Twin Turbo w hurakanie Bartka. Materiał zdecydowanie bardziej techniczny niż rozrywkowy, czego zdecydowanie nie można powiedzieć na przykład o kolejnym, czyli odbiorze nowego RS3 z salonu. No, tam było się z czego pośmiać. Zwłaszcza taki jeden fragment. Co? Nie za dużo. Dużo! Dużo drift. Do drutu. Do drutu. Nienormalny jest, pa. Nie rób już. Na drugą stronę Nie. też działa. Wasz gorący. Nie kręć się, Max raz. Masz iskry szkły, chłopie. Nie rób już Kamil. Nie rób. Zabiją, chłopie. Jaki to wariat jest. Ja to pieprza. Mi ten drift mod niepotrzebny. Tydzień później startujemy z budową Nissana, jeszcze 350Z, a docelowo 352JZ. Przedstawiam wam Brzydala, który przyjechał do nas bez silnika i w mocno przeciętnym stanie. Informuję o tym, jaki mam plan i co dalej z nim się stanie. Styczeń dobiega końca i pojawia się ważna data w historii kanału. 29 stycznia, sobota 14:00, Czechy, a dokładniej to Praga. Z salonu swoje marzenie za parę milionów papieru odbiera Jose. Cały film pierwszy raz rozpoczęliśmy autorskim wierszem. I plugawe ryje zostały zamknięte, a na internecie już nikt nic nawet nie stęknie, bo kto ma kontentu tak wielkie walory? Kto ma
Materiał dosłownie roznosi polskiego YouTube'a. Pierwsze miejsce na karcie na czasie okupywane przez 3 dni. 91 milionów razy miniatura tego filmu została wyświetlona na waszych ekranach. 2 330 000 wyświetleń po dziś dzień i 100 000 łap w górę dla Rollsa. Lecąc na fali, przejdźmy ekspresem przez kilka kolejnych wrzutek. Wraz z Bartkiem, tym od RS3, Nie rób już! pakujemy do puszki dzieciaka zbierającego na woźb 50 000 PLN-ów. Chłop jeszcze z szoku nie wyszedł, a na kanał już wbija pierwszy film z budowy Zetki. Następnie eksmitujemy się na Węgry, a dokładniej to do Budapesztu, czyli wydarzenia, które na pewno widziało wielu z was, albowiem film z zabrania gotowego ponad 1000-konnego Twin Turbo na testy obejrzało ponad 1 000 000 z was. Warto w nawiasie dodać, że zabraliśmy je tam w lutym, na letnim kapciu. Na osi czasu przenosimy się do 19 lutego, a na mapie przenosimy się do Rumunii. I to wysoko do Rumunii, bo Karpaty. Ta data plus ta wysokość równa się w śniegu i jeszcze trochę. Ja jak zobaczyłem, że do Mavericka da się zamontować takie gąsienice, to chwyciłem za telefon, zadzwoniłem do tego jego mościa, co właśnie wali salto przez kierownicę i powiedziałem: Shut up and take my money. Artur jak to Artur, człowiek od zadań specjalnych, Sytuacja nas zaskoczyła i to jest jedyny słuszny komentarz. załatwił i gąsienicę, i wyjazd. Warto wspomnieć, że w końcu z natłoku obowiązków w Polsce wyrwał się z nami ten oto przystojny jegomość, Boxdel. Wygląda, jakby ktoś mu robił loada. Film, który zasłużenie ładuje 1,3 miliona wyświetleń i jest dla mnie jednym z najfajniejszych wspomnień i wyjazdów w życiu. Bywało śmiesznie. Ja jestem Kabanos, a to jest dzień trzeci. I tak. Bagno. Pozdrawiam! No i był też piękny obrazek, który czytając komentarze sądzę, że dość mocno się wam spodobał. Na rumuńskiej ziemi był z nami Boxdel. Boxdela dotyczy też kolejny film. Fame Ram jest gotowy. Nowa maskotka, która do wygrania podczas bodajże Fame MMA 13 ku uciesze całej areny w Gliwicach sprzęta zgarnia Sutonator, a.k.a. Robert Pasut. Ram ciepło odebrany przez całą społeczność, a ciepło jest również tam, gdzie przenosimy się od razu po skończeniu Dodge'a. Afryka, ale nie góra Afryki, a dół. Pierwszy raz oprowadzam was po tej części czarnego lądu. Motocykle zamiast jeździć to latają. Mavericki zamiast jeździć latają razem z nimi. Wydmy, góry, szutry i tak dalej. Marokańskie przygody zbierają łącznie 1,8 miliona wyświetleń, a kończą się głową w dół. Kto pamięta? Widziałem z tyłu, nadjeżdża i mówię: Stasiek leci! Ej, wisicie tylko prawym kołem na kamieniu. A ja, jak lecieliśmy, patrzyłem w ekran od drona i na dronie widziałem, jak my spadamy. Podczas wszystkich wydarzeń powyżej w tle cały czas montowana była Zetka. Teraz to już 352 JZ. Pojawia się film, który informuje was, w jaki sposób ktoś z was może stać się jej właścicielem. Po wyjaśnieniu wszystkich zasad rozpoczyna się gra, a w czasie jej trwania my polecieliśmy do Monako, gdzie, no właśnie, bała się do nas policja, twierdząc, że to tak drze że mamy zakaz wjazdu do miasta. Nie chcę tu przywalać na wyjazdach z tunelu, bo najczęściej policja właśnie na wyjazdach z tunelów stoi. 2 seconds later. Za głośny wydech. Kto by się spodziewał, że ten wydech jest za głośny? 2. Odkryliśmy funkcję grillowania tylnego zderzaka, która szczególnie mocno objawiała się w tunelach. No i 3. Śmignęliśmy rundkę w towarzystwie Bugatti, a to raczej codzienny widok nie jest. Trap money, turn the strip.
7 to szczęśliwa cyfra, a 7 maja do skromnej kolekcji dołącza stara Supra. Upalamy nowo nabyty sprzęt na górskich drogach, a w zamian odpłacacie banieczką wyświetleń. Streszczając, aby zmierzać ku finałowej części, to tak. Nowa Supra, która w możliwie najbardziej efektowny sposób wjeżdża się jak do siebie pod salon Ferrari w Katowicach, dostaje ode mnie drugie życie i wjeżdża do blacharni, gdzie będziemy ją wskrzeszać w uznaniu osiągnięcia, którego dokonała. My w jeden dzień podejmujemy się challenge'u odszczurzenia treningowej S13 i misja o dziwo zakończyła się powodzeniem. Może dniem tego nazwać nie możemy, bo była 4:30 rano, no ale Smurf dzielnie służy aż po dziś dzień. Uwaga, bo para w skład, w której wchodzi Sebastian i Natalia, odbierają to, co wygrali. Spotykamy się na torze z nowymi właścicielami 352JZ, przekazujemy samochód i wszelkie dokumenty. A teraz każdy z was, kto wziął udział, może znaleźć się już w styczniu w tym samym miejscu i życzę ci tego, mordo, albo urocza koleżanko, abyś po zgarnięciu CS-a pojechał bądź pojechała z nami na taki trip, jaki dla was pojawił się na kanale 18 czerwca, czyli dokładnie podczas kiedy na Modlinie parędziesiąt tysięcy ludzi pojawiło się przy okazji Illegal Zone. Materiał do dziś cieszy się rosnącą popularnością. 2 Aventadory, włoskie drogi, masa fajnych przystanków oraz przygód. Podoba mi się ten film, chętnie zrealizowałbym coś takiego jeszcze raz, ale na przykład z jakimiś innymi autami dla porównania. Zaczęliśmy wchodzić w strefę dość tłustych materiałów. Kolejno, 25 czerwca materiał z charytatywnego Positive Ways, gdzie swoją obecnością przyćmiła właściwie wszystko Pagani Huayra. Wakacje 2 lipca i inny kontynent, albowiem Dubaj. Sadzam dupę w najdroższym aucie, w jakim miałem okazję jechać. Takie tam $10 milionów za Bugatti Divo. 1500 koni wyrywa z trzewików, a dźwięki, które towarzyszą temu autu, to mocna sprawa. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, jak rozpędzone $10 milionów prawie zabiło mi fotografa. Wracając na naszą ojczyzną ziemię, to 9 lipca premierę ma kręcony przez pół roku dokument o powstawaniu Illegal Zone oraz o moim życiu w tym czasie dookoła tworzenia filmów i imprezy jednocześnie. A 20 sierpnia ponownie w czeskiej Pradze ma miejsce wydarzenie, które życzę sobie, abym pamiętał do końca swoich dni. Kupiłem Huracana w wersji STO. Pamiętam jak dziś dzień, w którym postanowiłem, że to ten czas na spełnienie tego marzenia. Jak dziś pamiętam dzień, kiedy dostałem wiadomość, że blachy 777 Budda są do odbioru. I jak dziś pamiętam, kiedy wpadłem na pomysł, aby film z tego zakupu nie publikować w formie takiego zwykłego vloga, ale jako 4 odrębne segmenty, każdy z innym kawałkiem i każdy w innym momencie procesu odbioru. Kupiłem tą furę, bo marzyłem od dzieciaka. Nie wiem o co chodzi, ja mam 23 lata. W sumie to dowodzi, że to pojebana akcja. W sumie to dowodzi, były dobre te działania. Tytuł i miniatura mówiąca, że ktoś kupił Huracana, a do tego film trwający 11 minut? Ale jak to? A no właśnie, tak. Przełamana bariera standardowego vloga przyniosła efekt, bo łącznie utwory z tego filmu zebrały, uwaga, 6,5 miliona wyświetleń. Dziękuję wam za zajebiste przyjęcie nowej formy filmu i zaspokajam waszą ciekawość tego samochodu obszernym, blisko 50-minutowym filmem, który w całości zrealizowaliśmy we Włoszech. STO wjeżdża i melduje się tam, gdzie właściwie powstało, a konkretnie to w Bolonii. Oprowadzam was po wszystkim, co z Lambo związane. Sprawdzamy, czy kręci bączki jak należy. Sprawdzamy też, czy procedura startu pakuje tak, jak pakować powinna. 1,3 miliona wyświetleń dołącza do puli zgromadzonych odsłon w tym roku. Znacząco do tego dorzuca się również Mona Lisa, którą przygotował dla was niejaki Golkowicki Han. Masz taki słynny obraz z uśmiechniętą babką? Mona Lisę? Ten wózek to Mona Lisa driftingu. Han go podrasował. Golkowicki ham!
S15 dostaje legendarne przebranie, dzielnie dostaje również wpierdol na torze. A przed nami to, co zawsze budzi olbrzymie zainteresowanie. Zmiana kontynentu, dalej to się już w sumie nie da. 12 godzin w samolocie, lądujemy w USA, Los Angeles, Kalifornia. O, taki akcent mi się tutaj włączył. Ja już tam siedziałem parę miesięcy i za parę tygodni, a miesięcy może nawet, już zapomniałem, jak się trochę mówi po polsku. Najdłuższy film w historii kanału, bo w sumie 58 minut i 31 sekund, nie przeszkadza temu, aby po raz kolejny przebić barierę pańki. Oprowadzając was po sprzętach, które w wielu przypadkach wyglądały jak nie z tej planety, spotykamy na swojej drodze pewnego mega sympatycznego gościa z polskimi korzeniami. Hi, my name's Steve Gale. I live here in the Kern River Valley in Wolford Heights, and I'm building rat rods for a living. It's my passion. Korzystając z jego gościnności, oprowadzamy was po świecie budowy i posiadania nie hot roda, lecz rat roda. O, jak to tutaj wygląda, jak się tutaj siedzi. Co to za sytuacja w ogóle? Materiał ku mojemu zaskoczeniu nie odnosi większego sukcesu. Niespełna 600 000 wyświetleń na dziś dzień, ale może to nie było aż tak interesujące, jak mogło mi się wydawać, albo nie wiem, też jest opcja, że na przykład my zrobiliśmy po prostu coś nie tak i film się zwyczajnie nie przyjął. Znaczy przyjął się przeciętnie, no bo źle też nie jest. No. Podczas pobytu w Stanach śmigaliśmy też, cytuję, Louie z tym oto Amerykaninem, który chciałby zostać Polakiem. Stół z powyłamowanymi nogami. Spus wami? Nie mogę powiedzieć, że nie było śmiesznie, no bo bym skłamał. Było śmiesznie, w chuj było śmiesznie. To nie ma k***a hamulców, patrzcie. Ty k***a kura! Z fajnym waszym odbiorem spotyka się również dojebana jak licheńska bazylika chata w LA, gdzie stacjonowaliśmy. Fajnie to pokazało, że tu na kanale jesteście zajebistym składem, który nie odczuwa olbrzymiego pieczenia dupy, gdy pojawia się gruba chata albo sporo siana wydane na zabawki. Płaciłaś kaucję za chatę? To dobrze, bo mamy zabawki, które ją zabiorą. Grażyna, ile to kosztowało? 16 000 zł. Co? Pojebało cię? 16, bo jeszcze kupiłem w chuj Tak, pistoletów. Także gratuluję wam bycia normalnym i nawiasem dodaję, że kocham was, moich odbiorców. Zbliżamy się ku końcowi. Wydarzenia zdecydowanie coraz bliższe ostatnim tygodniom. 15 października, 4 dni po moich urodzinach, na kanał wlatuje film, w którym to M3, które macie teraz do wygrania, odbieram od samego księcia i samu. Jak on zrobi z tego loterię, kupujemy losy całą środą i ona wraca do Zjednoczonych Emiratów Świeckich. My to k***a wygramy. My śledzianie. Podczas odbioru zostawiony został też taki elegancki podpis na pamiątkę. Klasycznie guma spalona, wszystko w normie. My emigrujemy znowu do Afryki, tym razem na górę. Tam, gdzie ciepło, gdzie pogodnie i gdzie na przykład plaże i wydmy. Po środku dupy dopadła mnie angina ropna. Jest środek odcinka, a ja przy 40 stopniach upału nie mogę przełknąć wody. Bardzo miło wspominam, polecam i pozdrawiam. Afrykański książę Labuda. Maverick skakał tam jak pojebany, a w sumie powiedzieć, że tak skakał, to jak nic nie powiedzieć, bo serio leciał nie byle jak. I nie byle jak było również tutaj. Chodź masz. No masz. Połóż mu. To mnie straszy. Dobra, nie krzycz na niego, ty chory pojebie, bo cię wpierdoli. Jeden zły skręt w tym wszystkim. Ja mam. AirPods. But not original. Original. Not original. No, original. Not original. Rumunia. Mówiąc bez bicia i sugerując się własnym zdaniem na równi z waszymi opiniami, to chyba najgrubszy film w historii kanału. Wyszedł nam pierdolony polski Top Gear, który tak wysoko postawił poprzeczkę do przebicia, że ojoj. Piękne kadry, nowy look STO, smażąca kapcie M4, licencjonowany opieracz rond. Mam wymieniać dalej? No dobra, no to lecę. Problemy na granicy, które zażegnała możliwość przejażdżki hurakanem przez strażników granicznych. Niedźwiedź.
Tamas, Top Gear czy totalnie inny świat podczas przekraczania granicy rumuńskiej wioski, do której poprowadziła nas nawigacja. Ja jeszcze połowy nie wymieniłem, a to był tylko jeden film. 57 minut to zdecydowanie jeden z dłuższych filmów w historii. To zdecydowanie format trwania filmu, który nie jest codziennością na YouTubie. My natomiast tutaj, na kanale, mamy was, najbardziej zaangażowaną społeczność tej platformy i możemy sobie na tak długie treści pozwalać. A jaki według was jest najlepszy film w historii kanału? Dajcie mi koniecznie znaka w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekaw. Praktycznie teraźniejszość. Po kolei. Tworzymy beat, w którym korzystamy tylko i wyłącznie z dźwięków wydanych przez Huracana. Następnie spinamy się, aby zrealizować nocny klip uzupełniający styl kawałka. Supra MK4 w końcu dostaje kierownicę po odpowiedniej stronie, a my bierzemy jednego z was, mojego widza, który przez ponad pół roku codziennie czekał przy drodze, aż zgarnę go Suprą i spełnimy jego marzenie. Skyline R34 kupiony lekko za połowę ceny, a tak naprawdę to chyba za 1/3, dołącza do rodzinki JDM-ów i ściga się z wyżej wspomnianą Suprą na 1/4 mili. I w końcu, długo wyczekiwane i zapowiadane na moim Instagramie rozdanie BMW M3 CS. 1 na 1200 wyprodukowanych sztuk dostaje 52-minutowy film, który w ciągu 6 dni ładuje 1 milion na liczniku. Tydzień później samochód, który ociera się kosztami zakupu i złożenia o 800 kobla, czyli równowartość niejednego domu, mieszkania albo 16 skut Fabia z salonu, staje się możliwym do zgarnięcia dla każdego z was. Na jego finalną wersję w ostatnim materiale reaguje również i Samu. To auto jest zajebiste. Najlepsze jakie zrobiłem. Dwóch dorosłych chłopów jako święte Mikołaje paraduje po Polsce w celu pomocy dzieciakom. Lambo, Skyline i CS z choinkami na pokładzie paradują po ulicach Krakowa. Czy to podsumowanie pokazało, że jest wystarczająco grubo, czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości?